AI w pracy, ulga czy zagrożenie? Jak używać, żeby zyskać przewagę? Artificial Intelligence, AI, czyli sztuczna inteligencja, nie zabierze pracy każdemu, ale zabierze przewagę tym, którzy udają, że tematu nie ma. I spokojnie, nie będę cię straszył, tylko pokażę prosty sposób, jak używać AI tak, żeby mieć z tego ulgę i wyniki, a nie presję. Jeśli masz 40-50 lat, robotę, obowiązki i czujesz, że świat przyspieszył, ten odcinek jest dla ciebie. Bo tu nie chodzi o bycie technologicznym, tu chodzi o mądre użycie narzędzia. Na koniec dam ci ćwiczenie. 20 minut i masz gotowy pierwszy system AI do pracy. Z AI dzieją się dwie skrajności. Jedni mają panikę, zaraz mnie zastąpi. Drudzy robią z tego zabawkę. Obawiłem się i tyle. A prawda jest bardziej prosta. AI jest dźwignią. Dźwignia nie zastępuje ciebie. Ona wzmacnia to, co już robisz. Jeśli masz doświadczenie, myślenie, wyczucie ludzi, odpowiedzialność, AI może cię przyspieszyć. A jeśli jesteś przeciążony i latasz po pożarach, AI może cię odciążyć. Największe zagrożenie to nie, że AI zabierze pracę. Największe zagrożenie jest takie. Będziesz robił rzeczy ręcznie, wolno i ciężko, a obok ktoś będzie robił to samo szybciej i będzie wyglądał na lepszego. Powiem ci, co często widzę. Siedzisz wieczorem, zmęczony, po całym dniu i jeszcze musisz odpisać na maile, zrobić podsumowanie, ogarnąć plan, przygotować rozmowę. I zamiast odpocząć, dokręcasz śrubę. A przecież AI może być dokładnie tym, co zdejmie ci z głowy ten ciężar. Tylko pod jednym warunkiem. Nie używasz AI do myślenia za ciebie. Używasz go jako asystenta, który robi brudną robotę. Pierwsza zasada. AI ma cię zabrać z pracy to, co powtarzalne i męczące. Nie ma ci robić kolejnej listy obowiązków. Przykłady użycia. Piszesz prompt, czyli polecenie lub instrukcję do AI. Na przykład taką. Mail. Odpisz grzecznie, krótko i konkretnie. Podsumowanie. Ułóż notatkę ze spotkania. Plan. Zrób plan tygodnia na 5 projektów. Komunikacja. Zrób wersję krótką i wersję bardziej dyplomatyczną. Jeśli po użyciu AI masz więcej roboty, to znaczy, że używasz go źle. Druga zasada. AI jest świetne, ale w wersji 1.0. Co to znaczy? Ty jesteś od oceny, decyzji, tonu i odpowiedzialności. Co to znaczy w praktyce? Najpierw ty mówisz, co, dla kogo, w jakim stylu i po co. Potem AI robi szkic. Potem ty robisz korektę i bierzesz odpowiedzialność. Jak to może wyglądać? Piszesz prompt do AI. Napisz mail do klienta. Krótko, spokojnie, bez tłumaczenia się. Cel: domknąć termin i zostawić dobre wrażenie. Trzecia zasada jest najważniejsza. Twoje doświadczenie to filtr. AI może pisać ładnie, ale nie ma twojego życia, twojej praktyki i twoich wniosków. Ktoś młodszy może być szybki w narzędziach, ale ty masz coś, czego nie da się pobrać z internetu. Kontekst i dojrzałość decyzji. AI plus twoje doświadczenie równa się poziom wyżej. AI bez doświadczenia to często halucynacje i czcze gadanie. Ale za to doświadczenie bez AI to często wolniej niż trzeba. Razem to jest przewaga. Dobrze. Teraz ćwiczenie na dziś. Zrobisz je w 20 minut. Ćwiczenie. Jeden proces do odciążenia. Po pierwsze, wybierz jeden proces, który cię męczy.
Na przykład mail, notatka, plan tygodnia, przygotowanie rozmowy. Po drugie, napisz do AI 4 zdania. To twoja instrukcja. Jestem, rola, chcę, cel, styl. Krótki, rzeczowy, życzliwie, stanowczo. Uwzględnij. Podaj 2-3 fakty. Po trzecie, poproś AI o 2 wersje. Wersja krótka, maksymalnie 5 zdań. Albo wersja bardziej dyplomatyczna. Po czwarte, ty wybierasz i poprawiasz 3 rzeczy. Ton, czy to brzmi jak ty? Konkret, czy to są fakty? Decyzja, czy to domyka temat? I to jest twój pierwszy system AI. Nie zabawka, system. W komentarzu napisz jedno słowo. Mail, plan albo notatki. Co najbardziej chcesz odciążyć? Jeśli to ci pomaga, zostaw subskrypcję. Tu robimy karierę bez spiny, ale konkretnie. A jeśli chcesz to poukładać pod siebie, sposób pracy, priorytety, granice, możesz umówić się na konsultację 1 na 1.